Pewnego dnia, a dokładnie w Nowy Rok, Notch Nakatsu leżał w swoim łóżku i zbijał bąki. Wtem jednak do jego przesiąkniętej alkoholem głowy przypałętał się genialny pomysł. Stworzę Minecrafta 2! To znaczy, to nie będzie Minecraft, ponieważ nie mam już praw do tej marki, ale to będzie taka jakby kontynuacja duchowa, która niby nie będzie Minecraftem, ale będzie Minecraftem na tyle, że ludzie widzieli, że to Minecraft. Notchowi aż ślinka ciekła na myśl o tych soczystych dolarkach, jakie mógłby na takim projekcie zarobić. Zasiadł więc do komputera, otworzył program do tworzenia gier i powiedział: kurwa, odechciało mi się. Po czym wrócił do łóżka. Jego pomysł cierpiał na tak zwany syndrom sequelu. Spróbujcie bowiem wymienić z głowy jakikolwiek sequel, oprócz Shreka, który jest lepszy od pierwowzoru. W przypadku Minecrafta sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana. Jak stworzyć sequel do czegoś, co samo w sobie jest historią bez początku ani końca? Ile razy można na nowo wymyślać klocki Lego czy piaskownicę i wciskać ludziom kit, że właśnie są świadkami ponadczasowej rewolucji? O, Steve, powinniśmy polecieć razem elytrą. O, tak, Jason, tak, chcę z tobą Jezus, jak to się nazywa w filmie? Tak, Gareth, oczywiście, że chcę z tobą polecieć elytrą. Dziura, przez którą chcemy przelecieć, jest trochę mała. Musisz się do mnie wtulić. O, tak, Do tej pory bawi mnie to, że to jest scena, która rzeczywiście wydarzyła się w filmie. Ten film jest gejowy. Cóż, może Notch nie stanął wtedy na wysokości zadania, ale zespół Hypixela udowodnił, że z tych samych klocków da się zbudować coś naprawdę świeżego. Już jakiś czas temu zdobywcy 4 rekordów Guinnessa zaprezentowali nam w cudzysłowie sequel Minecrafta, a społeczność szybko okrzyknęła go jego największym konkurentem. Problem jednak w tym, że ten do dziś nie istnieje. Zatem ja jestem Kromek, a w dzisiejszym odcinku opowiem wam tragiczną historię Hytale, najbardziej dopracowanego następcy Minecrafta, który nigdy nie ujrzał światła dnia. Partnerem dzisiejszego odcinka jest marka Fury, która zapewnia narzędzia niezbędne do przetrwania na wirtualnym polu bitwy. Jeszcze zanim zacznę, chciałbym zaprosić was na mój nowy serwer Discord Kociaki. Chciałbym odbudować tam społeczność, która pół roku temu rozpadła się przez atak złośliwych użytkowników, ale nie jestem w stanie tego zrobić bez twojej pomocy. Na wszystkie pytania po co, jak i dlaczego znajdziesz odpowiedź w kompendium i na kanale Weryfikacja. Przechodząc już jednak do tematu odcinka. Hytale to gra sandboxowa stworzona przez Hypixel Studios. I nie, to nie jest żadna zbieżność nazw. W ich szeregach faktycznie znajdują się bowiem moderzy, którzy już w 2013 tworzyli i projektowali wszystkim dobrze dziś znane minigry. Pomysł na stworzenie własnej, niezależnej gry przewijał się w szeregach Hypixela już od połowy 2014 roku. To właśnie wtedy twórcy Minecrafta postanowili zaktualizować licencję na grę, nazywaną w skrócie Eula. Mówiąc prościej, Fuck Mojang Anvil EULA. Wówczas dla serwerów był to potężny cios, a Hypixel nie był tu wyjątkiem, tracąc wtedy zawrotne 85% swoich przychodów. Nic więc dziwnego, że deweloperzy, którym odebrano sporą część wynagrodzeń za ich bądź co bądź ciężką pracę, myśleli nad porzuceniem Minecrafta i szukaniu innych źródeł zarobku. 28 grudnia 2016 roku Aaron Donaghy, znany szerzej jako Noxy, opublikował na forum Hypixela obszerny wpis, w którym z dużym optymizmem opisywał postępy zespołu pracującego nad nowym projektem. Dodał, że gra jest już na takim etapie, że zespół może zabrać się za tworzenie pierwszego zwiastuna. Jak więc obiecali, tak też zrobili. Wrzucona w grudniu 2018 zapowiedź już w pierwszym tygodniu od publikacji przebiła barierę 12 milionów wyświetleń, a niespełna rok później próg 50 milionów. Ludzie szybko okrzyknęli Hytale grą, która może wreszcie rozwiązać od dawna ciągnące się za Minecraftem problemy i stać się dla niego realną konkurencją. W międzyczasie, gdy prototyp nowej gry zdobywał coraz większe zainteresowanie, nad Minecraftem zaczęły zbierać się czarne chmury. Mojang jednak, widząc potężne płomienie, które powoli trawiły ich grę, postanowił nie dzwonić po straż pożarną, lecz samemu ugasić go szklankami wody. A mówiąc po ludzkiemu, a nie po języku pani od polskiego, opinia społeczności ich nie obchodziła i mimo krytyki nadal robili swoje. Róbmy swoje, póki jeszcze ciut się chce.
Pojawienie się Fortnite'a i jego wielka wojna z Minecraftem to temat na osobny film. Kids love Minecraft like your mom loves my balls. Ale jedno jest pewne, twórcy klocków sami rzucali sobie kłody pod nogi. Nowe update'y pojawiały się niezwykle rzadko i nie zyskiwały większego zainteresowania ze strony graczy. A co najgorsze, nawet taki światowy serwer jak Hypixel miał trudności z dobiciem 20 000 graczy online jednocześnie. Gracze tracili zainteresowanie monotonnymi minigierkami, co ostatecznie sprawiło, że wielu twórców nagrywających content z tego serwera albo przerzuciło się na zupełnie inny rodzaj treści, albo postanowiło całkowicie zniknąć z YouTube'a. Był to potężny cios dla całego Hypixela. Tak dotkliwy, że zdecydowano się wtedy na wyjątkowo ryzykowny krok. Hytale, choć z pozoru przypominał Minecrafta, miał nam do zaoferowania znacznie więcej. Oprócz obietnicy naprawienia wszystkich problemów i zredukowania liczby bezużytecznych funkcji gry, miał dodać także ogrom świeżego kontentu, którego tak bardzo wówczas brakowało u Mojangu. A ponieważ za Hytale odpowiadał doświadczony zespół z Hypixela, nikt nie miał wątpliwości, że doskonale wiedzą co robią. Szczerze, podejrzewam, że gdyby Hytale wydano nieco po publikacji zwiastuna, istnieje dość spora szansa, że to właśnie ta gra królowałaby teraz u boku Minecrafta. Hype był tak ogromny, że na stronie gry odpalono licznik, który odliczał czas do tej wciąż owianej tajemnicą zapowiedzi. Teraz pewnie zastanawiacie się, co takiego oferował Hytale, że jego wydanie stało się tak powszechnie oczekiwanym wydarzeniem. A uwierzcie mi, gdyby było słabo, to nikt dziś nie trudziłby się z ratowaniem owej gry przed zapomnieniem. Hytale tchnęło nową energię w zastygłą społeczność Minecrafta, będąc czymś wciąż do niego podobnym, ale jednak pełnym nowości i miłych niespodzianek. Rozgrywka miała być osadzona w fantastycznym, baśniowym świecie. Ten, choć wygląda na statyczną, zbudowaną przez człowieka planszę, jest tak naprawdę generowany losowo. Ponadto, w myśl założeń gry sandboxowej, gracz mógłby wchodzić w interakcję z każdym elementem świata. Niszczyć, stawiać, otwierać, atakować, czego tylko dusza zapragnie. Twórcy, choć celują w prosty, pikselowy styl, nie wahali się w pełni wykorzystać jego możliwości. Porzucając ograniczenia do siatki bloków, Hytale oferuje zdecydowanie większą różnorodność i szczegółowość otaczającego nas świata. A moim skromnym zdaniem wygląda on prześlicznie i nadaje grze takiego unikalnego cozy vibe'u. Przemierzając kolejne strefy, przyodziani w naszą zbroję, natrafić możemy również na masę fantastycznych stworzeń i potworów. Chyba najbardziej rozpoznawalnym z nich jest Quebec, pokojowo nastawiony, drzewopodobny NPC. Zamieszkują one wydrążone drzewa w szmaragdowym gaju, urządzone na wzór prawdziwego mieszkanka. Urocze NPC-ty szybko stały się maskotką całej gry, a Hytale jest z nimi kojarzone mniej więcej tak, jak Minecraft z creeperami. Twórcy Hytale przywiązują także ogromną wagę do imersji. Dopracowany generator świata potrafi tworzyć zapierające dech w piersiach krajobrazy, które wyglądem aż same zapraszają do ich zwiedzania. Przysięgam, że każdy screen z Hytale, jaki widzę w internecie, po delikatnej obróbce mógłby stać się cudowną tapetą. Co natomiast ucieszy fanów niszczenia dobrej zabawy, krzyczących, że Ale Minecraft ma słabą grafikę. Welp? Tego Hytale po prostu nie da się powiedzieć. Oglądając zwiastuny, odnosiłem wrażenie, że idealnie łączą pikselową prostotę, za którą ludzie kochają Minecrafta, z sielsko-fantastycznym klimatem gry. Całości naszych przygód towarzyszyć miała oczywiście muzyka. Tu ekipa Hypixela również nie zawiodła, a oficjalny udostępniony soundtrack idealnie pasuje do stylu gry. I choć utwory te to absolutne bangery, od pana Hypixela Simona mogliśmy się dowiedzieć, że jest to zaledwie wierzchołek góry kompozycji napisanych specjalnie dla Hytale. Jak bowiem napisał, w skarbcu twórców wciąż ukrywa się blisko 200 utworów o łącznej długości 15 godzin. Skazanych niestety na zapomnienie i stanie się nowym Lost Media. Wracając jeszcze do sandboxowej natury gry, oprócz klasycznego, omawianego już wcześniej trybu, użyjmy tu terminologii Minecrafta, przetrwania, gra oferuje wiele możliwości, które pozwalają kreatywnym graczom realizować ich własne pomysły. W Hytale możemy budować zarówno ręcznie, blok po bloku, co wygląda dosłownie jak tryb kreatywny w Minecrafcie, a także za pomocą bardzo rozbudowanego narzędzia do manipulowania światem gry na różne sposoby, co przypomina trochę moda Axiom z Minecrafta.
Swego czasu twórcy planowali udostępnić graczom pełnoprawną platformę 3D, dzięki której można było z łatwością modelować, teksturować i animować obiekty. Wszystko ze wsparciem bezpośrednio w grze. Modele te mogły zaś posłużyć m.in. do tworzenia własnych minigierek wewnątrz Hytale. Używać mieli ich także sami deweloperzy Hypixela. Ci mogliby odtwarzać najbardziej lubiane gry z minecraftowego serwera, a także zrealizować całą masę nowych pomysłów, których nie mieli jak do tej pory zrealizować ze względu na mechaniki gry Mojangu. Widząc jego powszechne użycie i sukces, do gry zaimplementowany miał zostać również wbudowany replay mod dla content creatorów. No i najważniejszy punkt, który bardzo ucieszył sporą część graczy. Anti-cheat po stronie klienta. Rozwiązanie największego problemu, z jakim od lat zmagał się minecraftowy serwer Hypixela. Zero lagów, zero cofek, niemal 100% skuteczność. Jestem taka uwu? Tak, jesteś... Dobrze ci, że spadłeś, kurwa. Ty, to się wysłało? O, to się... Przez wymienione wcześniej podobieństwa do największej gry na świecie, Hytale przez wielu nazywany jest następcą Minecrafta lub lepszym Minecraftem. Faktem jest jednak to, że celem twórców nigdy nie było zostanie repliką z lepszą grafiką i kilkoma nowymi rzeczami. Mieli oni bowiem ambicje na stanie się czymś więcej. Czymś, co mogłoby istnieć równolegle z Minecraftem i w pewnym sensie z nim konkurować. Być jego lepszą i bardziej rozbudowaną alternatywą. Dla graczy, których znudził już zwykły kanciasty świat i oczekują nowych, oszałamiających wrażeń. Oprócz bycia grą sandboxową, Hytale łączy w sobie także sporo elementów znanych z gier przygodowych. Muszę przyznać, że oglądając materiały z rozwoju rozgrywki, całość jest dla mnie trochę chaotyczna i nie mająca większego ładu czy składu. Z jednej strony mamy nagrania, gdzie gracze budują swoje światy, z drugiej widzimy nagrania, gdzie bohaterowie przemierzają strefy, czyli takie Hytale'owe biomy, każdy posiadający własny schemat wegetacji, mikroklimat i unikalnych mieszkańców. Natomiast z trzeciej jeszcze strony widzimy postacie z gry ubrane w grube zbroje i władające potężnymi broniami, walczące z ogromnymi, fantastycznymi stworami. No i nie można też zapomnieć, że pomiędzy wrzucono jeszcze zrzut ekranu, jak gracze na sali kinowej oglądają film w Hytale. Zapraszam na morękę. Dla mnie wygląda to trochę tak, jak gdyby twórcy chcieli zrobić z tego grę dla wszystkich i do wszystkiego. A wychodzi z tego, coś na kształt tej miski, w której kiedyś się kąpałeś, teraz do niej żygasz, a na święta matka zrobi w niej sałatkę. Po tym wszystkim mogłoby się wydawać, że Hytale jest wręcz skazany na sukces. Gra, w której każdy znajdzie coś dla siebie, która wygląda po prostu ślicznie i która jest wszystkim, czego można by kiedykolwiek chcieć od Minecrafta. Co więc tutaj zawiodło? Cóż, pierwszy problem pojawił się już w dniu publikacji zapowiedzi. Nie poznaliśmy wówczas daty wydania. Pierwszą przybliżoną datę otrzymaliśmy zatem dopiero w listopadzie 2019 roku. Prawie rok po wielkim ogłoszeniu. Twórcy zapowiedzieli wówczas wydanie tytułu na 2021 rok. I jak nie trudno się domyślić, tak się nie stało. Zamiast tego w 2022 postanowili porzucić cały postęp, by przepisać cały silnik gry na nowo. Zrezygnowali oni z C# i Javy na rzecz C++, tłumacząc to chęcią poprawy wydajności i kompatybilności międzyplatformowej. Co gorsza, w międzyczasie gdy studio Hypixela liczyło kafelki w łazience, Minecraft zaczął przeżywać swój renesans. PewDiePie, który w 2019 zdmuchnął kurz z umierającej gry, tchnął w nią zupełnie nowe życie swoją kultową serią Survival. Tym samym zachęcił do sześcianów zarówno starych graczy, których poruszył nostalgią, jak i nową generację, którą zaintrygował swoją rozgrywką. Nagle granie w Minecrafta nie było już czymś, czego dzieciaki w szkole się wstydziły. Klockowo-pikselowa gra nie była już uważana za martwą i obciachową. Licznik graczy na serwerach, w tym i na Hypixelu, zaczął rosnąć w zawrotnym tempie i nic nie wskazywało na to, że wkrótce miałby się zatrzymać. I choć była to ogromna chwila dla Minecrafta, który niczym Feniks powstał z popiołów, nie była to dobra wiadomość dla deweloperów Hytale. Warto przypomnieć, że na tamtym etapie wciąż nie otrzymaliśmy żadnej grywalnej wersji, chociażby jako proof of concept. W efekcie z dnia na dzień produkcja Hypixela była coraz bardziej przyćmiewana przez kolejny boom na Minecrafta.
Co jeszcze bardziej zaskakujące, Hytale wcale nie było jakąś tam niszową grą. W tamtym czasie zostało nawet nominowane do nagrody najbardziej pożądanej gry 2019, ale przegrało w starciu z naszym polskim Cyberpunkiem 2077. Polska górą! W kolejnych latach zdobyła nawet miano najbardziej oczekiwanej gry 2021 oraz najlepszej nadchodzącej gry 2022. Pieniędzy, bo jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi właśnie o nie, również im nie brakowało. Hypixel posiadał ogromne przychody z ich minecraftowego serwera, z których bez problemu sukcesywnie finansowany był rozwój Hytale. W międzyczasie tytułem zainteresował się także Riot Games, inwestując w grę naprawdę grubą sumkę. Hypixel Studios otrzymali również wsparcie biznesowe od Riotu, a w kwietniu 2020 niezależne studio zostało całkowicie wchłonięte przez growego giganta. Logiczne jest więc założenie, że ze wsparciem finansowym oraz doświadczeniem rynkowym Riotu, Hytale rozwinie się do gigantycznych rozmiarów i bez problemu przebije się do mainstreamu, podbijając serca milionów graczy. Zatem wiemy już, że gdy my w napięciu czekaliśmy na kolejne aktualizacje dotyczące rozwoju Hytale, Hypixel Studios odnosiło sukces za sukcesem. Ale jak śpiewała Anna Jantar... A przez to straciliśmy naprawdę świetną grę. 23 czerwca 2025 usłyszeliśmy druzgocącą wiadomość. CEO Hypixel Studios, Noxy, ogłosił, że prace nad Hytale zostają porzucone, a studio zamknięte razem z nim. Dla wielu graczy był to prawdziwy cios. Bro, właśnie anulowali Hytale, co do cholery! Przykre, że Hytale zostało anulowane, miało ogromny potencjał. Przykro mi, że anulowali Hytale. Śledziłem tą grę od czasu pierwszego zwiastuna. Hytale zostało anulowane. Jak to jednak zwykle bywa, gdy wielkie korporacje porzucają genialne projekty, społeczność zaczęła przekopywać internet w poszukiwaniu odpowiedzi na dwa kluczowe pytania: co poszło nie tak i jak ocalić Hytale. Paradoksalnie, to właśnie po ogłoszeniu końca dowiedzieliśmy się najwięcej na temat rozwoju nieszczęsnego tytułu. Dla przykładu, pamiętacie może jak wyglądał trailer Hytale? Aby takowy stworzyć, logiczne jest założenie, że twórcy gry potrzebowali działającego prototypu, bądź zostaliśmy oszukani i to co widzieliśmy to komputerowa animacja, a gra nigdy nie powstała, a my wszyscy żyjemy w VR-czacie. Na całe szczęście ta druga opcja to tylko teoria spiskowa, a grywalna wersja Hytale istnieje naprawdę. Co więcej, już w 2015 Hypixel okrzyknął, że udało im się stworzyć zaawansowany prototyp, który twórcy prezentowali później na wielu ekspozycjach i konferencjach. Deweloperzy pokazywali wówczas świat gry, po którym mogli się poruszać, system stawiania i niszczenia bloków, a także wstępnie opracowaną mechanikę walki. Do testów gry zapraszano nawet dużych zagranicznych twórców jak DanteDM. I feel like I've played a little bit of it, a very, very early development build, like over a year ago. And the characters have so much personality because they breathe, they blink, they have facial features. Deoxcast. We saw this back at like one of the Insomnias because they usually put on these big LAN, Hypixel run these LAN events, and they had this on a laptop, and we were like, man, can we get on in this? And they were like, no. Czy Stampy Longhead. Well, I've actually technically played it already. But yeah, Noxy's brought his laptop down one time when we were in Ireland and we had a little test to go of it, which was good fun. Świeże tekstury i szczegółowe modele sprawiły, że wszyscy twórcy jednogłośnie stwierdzili, iż całe doświadczenie było faktycznie unikatowe i odświeżające. Tyle jednak z pozytywów. Pamiętacie, gdy parę minut temu powiedziałem, że Riot Games zdecydował się wykupić Hypixel Studios? Czy Riot, nie widząc żadnych postępów, potrzebował zakręcić strumień pieniędzy, skutecznie zatrzymując całą machinę? Nie wiem, choć się domyślam. I wiecie, możemy teraz obsmarować Riota gównem i wykrzyczeć im w twarz, że wszystko twoja wina. Jednakże patrząc na sprawę z perspektywy inwestora, możemy domyśleć się, dlaczego tak bardzo chcieli odciąć Hytale od ich pieniędzy. Bo to były pasożyty jebane. Spójrzmy na przykład na to sprawozdanie. Mimo iż Hypixel Studios to prywatna firma, to ich raporty finansowe są publicznie udostępnione dla każdego. Dzięki temu możemy ujrzeć...
O, zgrozo! W 2020 prawie 8 milionów dolarów strat. Rok później 1,7 miliona strat. Kolejny rok 17,6 miliona strat. A w następnym roku ponad 38 milionów dolarów w plecy. Wystarczy szybki rachunek i wychodzi nam, że w ciągu 4 lat Hypixel Studios przepaliło 75 milionów dolarów, nie posiadając żadnego namacalnego postępu. To w połączeniu z 84 milionami dolarów w pożyczkach od Riotu po prostu przestało się kalkulować. Korporacyjny gigant uznał, że inwestycja nie zmierza w korzystnym kierunku, więc zdecydował się ją zawiesić. Aczkolwiek gdybym to ja miał wskazać, najważniejszym czynnikiem, który przesądził o losach Hytale, była forma interakcji deweloperów z graczami i inwestorami. Miejmy na uwadze, że poza masą klipów i screenshotów, które, nie zrozumcie mnie źle, są lepsze niż nic, nie dostaliśmy ani jednej wersji deweloperskiej. Żadnej wersji beta dla osób, które wpisały się na listę, żadnej wersji demonstracyjnej dla inwestorów czy zarządu studia, nic. Hypixel po prostu bał się wypuścić niekompletną wersję Hytale, obawiając się krytyki za niedopracowaną i źle działającą grę. Dlaczego? To pewnie wie tylko sam zarząd. Faktem pozostaje jednak, że nawet ich Nemesis Minecraft zaczynał od publicznych wersji InvDev, Alpha czy Beta, co pozwoliło społeczności aktywnie uczestniczyć w jego rozwoju. Twórcy Hytale obrali jednak inną drogę i ta decyzja tylko im zaszkodziła. Utrudniła pracę i niepotrzebnie wydłużyła cały proces. To zapewne nie spodobało się Riotowi, który dalej pakował w projekt ogromne pieniądze. Gdy więc przez blisko 5 lat wszystkie środki, które dostali, nie przyniosły żadnego rezultatu, to nie mieli oni podstaw, by dalej utrzymywać ich pracę, że tak powiem, charytatywnie. No ale dobra, Hypixel Studios i Riot Games zgotowali wszystkim olbrzymi garbigosu. Teraz jedynie wypadałoby znaleźć kogoś, kto będzie w stanie go zjeść. W momencie pisania tego scenariusza nad przyszłością Hytale stoi ogromny znak zapytania. Całego Twittera dosłownie zalała fala wpisów oznaczonych hashtagiem SaveHytale. Bo choć Riot chciał uśmiercić swój nieudany projekt i ukryć truchło za szafą w biurze prezesa, oczekująca na ten rewolucyjny projekt społeczność nie pozostała obojętna na tę wstrząsającą informację. Obojętny nie pozostał również on. Legendarny pan Hypixel, Simon Hypixel. Chciałbym wierzyć, że Hypixel to jego legalne nazwisko w dowodzie. Idzie do urzędu i mówi: Dzień dobry, Szymon Wysoki Pixel z tej strony. Spierdalaj! A wszystko zaczęło się, gdy OL Official wywołał Hypixela do tablicy, błagając go w imieniu społeczności Hytale o ocalenie upadającej gry. Choć początkowo pan Hypixel był nieco zmieszany i sceptyczny, dość szybko dał się przekonać do wykupienia Hytale od Riotu. Simon, choć już od dawna nie brał czynnego udziału w prowadzeniu studia, regularnie śledził, jak radzi sobie jego ekipa pod wodzą Noxiego. Po jego odejściu, nieudolne decyzje podejmowane w studiu mocno hamowały postęp prac nad grą. Dlatego pewnego dnia, gdy przypadkiem zauważył, że Hytale wisi nad przepaścią, co przy takim zarządzaniu było szczerze do przewidzenia, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i ku wielkiej radości społeczności uratować Hytale przed porzuceniem. A konkretnie zaoferował odkupienie marki Hytale od Riot Games za zawrotną sumę 25 milionów dolarów. Społeczność zdawała sobie sprawę, że jest to ogromna suma. Mimo to, w imię ocalenia gry, była gotowa zebrać ją wspólnie poprzez Kickstartera. Simon jednak odrzucił propozycję wsparcia przez graczy. Zadeklarował, że jest gotowy wyłożyć własne pieniądze na stół, gdyż głęboko wierzy w sukces swojej gry. Niezłą kasę trzepią z tych dzieci na Hypixelu. Na wieść o tym społeczność dosłownie eksplodowała z radości. Wciąż nie dowierzam, że ten ziut próbuje właśnie ocalić Hytale. Cóż za bohater. Społeczność Hytale nie ma sobie równych. Wierzymy w magię. Władamy magią. Hytale wraca do żywych. Simon właśnie ogłosił, że da z siebie wszystko, by ocalić Hytale. I znów na szczycie! Jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, nie zabrakło też sceptycznych głosów ze strony społeczności. Według jednego użytkownika forum Hypixela, gra taka jak Hytale nie ma dziś szans na przebicie się. Jego zdaniem twórcy przespali swoje 5 minut, a w międzyczasie rynek gier zmienił się nie do poznania. Moim zdaniem, gdyby panu Hypixelowi udało się odkupić grę z rąk korporacyjnego giganta, na naszych oczach malowałaby się najbardziej przyjazna społeczności gra współczesnych lat.
Simon wyraził chęć jak najszybszego wydania gry we wczesnym dostępie, by już na tym etapie móc otrzymywać zgłoszenia błędów, opinie społeczności i prośby o dodanie nowych rzeczy. Oprócz tego chce przestać bezsensownie przepalać pieniądze, jak miał to w zwyczaju Riot, i udostępnić kod źródłowy gry, by silna społeczność mogła brać czynny udział w rozwoju Hytale. Na ten moment szanse na taki przebieg sytuacji są niestety naprawdę niskie. Mimo wszystko nie zniechęciło to pana Hypixela. Aby odwdzięczyć się społeczności za to, gdzie się dziś znajduje, postanowił zrobić wszystko co w jego mocy, by ocalić tę unikatową produkcję. Czy Simonowi uda się ocalić Hytale? To czas pokaże. Na ten moment jednak pozostało nam wyłącznie cierpliwie czekać. Partnerem dzisiejszego odcinka jest marka Fury, która zapewnia narzędzia niezbędne do przetrwania na wirtualnym polu bitwy. Pośród ich szerokiej oferty szczególnie wyróżnia się ultralekka, bezprzewodowa mysz Fury Tanto T4. Jej ergonomiczny kształt i pojemna bateria gwarantują nam wiele godzin komfortowej gry, a precyzyjny sensor PAF 3311 rejestruje każdy twój ruch z wyjątkową dokładnością. Dzięki radiowemu odbiornikowi i 2 kanałom Bluetooth możesz płynnie przełączać się między 3 urządzeniami jednocześnie. A to wszystko w świetnej cenie, która pozwala jej rywalizować nawet z największymi markami na rynku. W ofercie Fury znajdziesz także miękką w dotyku, a jednocześnie wytrzymałą podkładkę Yari Speed. Ta dostępna jest w 3 rozmiarach, z czego każdy z nich jest gwarancją idealnej powierzchni do grania. A gdy wyposażysz się już w sprzęt gotowy stanąć do każdej walki, będzie to świetna okazja na dołączenie do oficjalnego Discorda marki Fury. Będąc jego członkiem, nie tylko jako pierwszy dowiesz się o premierach nowych produktów i trwających na nie promocjach, lecz także będziesz mógł wziąć udział w konkursach z wartościowymi nagrodami, w tym sprzętem marki Fury. Serwer to także świetne miejsce na wspólne rozmowy i zabawę ze znajomymi, a czuwający nad nim inteligentny bot Ryui w mgnieniu oka odpowie na każde twoje pytanie. Na serwer możesz dołączyć skanując ten kod QR, bądź klikając link z zaproszeniem w opisie tego filmu. Nie daj się więc dłużej prosić i zaopatrz się w sprzęt prawdziwego wojownika z bogatą gamą produktów marki Fury. Na dziś to już wszystko, co dla was przygotowałem. Temat ten jest bardzo rozległy, więc jest spora szansa, że coś umknęło mojej uwadze. Jeśli uważacie, że czegoś w tym filmie zabrakło, możecie podzielić się tym w komentarzach. A skoro obejrzeliście ten film do końca, to zachęcam was do zostawienia łapki w górę i subskrypcji na moim kanale. Nic was to nie kosztuje, a jeśli zmienicie zdanie, zawsze możecie z jej zrezygnować. Dzięki śliczne za oglądanie, trzymajcie się, do następnego, cześć!